Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo Was przepraszam za mój głos. Niestety zdrowie nie domaga, ale składamy dalej. Dziś na warsztat weźmiemy niesamowity zestaw części. Będzie to przednia część karoserii oraz dwie pierwsze części szprychowych felg Boragni w gazetkach 20, 21 oraz 22. Gazetkę numer 20 zaczynamy od oględzin stanu karoserii. W moim przypadku defektem jest delikatny brak farby przy wlocie powietrza. Na bokach widzimy świetnie odwzorowane logo Ferrari. Na środku jest ikoniczny czarny koń, nazywany Cavallino Rampante, czyli wściekły koń, a litery SC są skrótem od Scuderia Ferrari, czyli stajnia Ferrari. Ten element to naprawdę imponujący kawał metalu. Jestem coraz bardziej pewny tego, że to będzie piękny model. Postanowiłem wykonać w pełni nieprofesjonalne poprawki malarskie. Zamalujemy rzucający się w oczy odprysk farbą Tamiya X7 do plastiku. Dlaczego do plastiku? Odpowiedź jest banalna. Ta farba to pozostałość po tym, jak szukałem kodu koloru naszego Ferrari 250 GTO. Wszystko, co udało mi się ustalić, jest w opisie. Jeżeli znacie kod koloru srebrnych elementów, to będę wdzięczny za informację. A oto efekt zaraz po malowaniu. A tak prezentuje się po wyschnięciu farby. Na zdjęciach rzuca się to w oczy, ale na żywo przy wielkości tego elementu jest to niezauważalne. Wróćmy do składania. Montujemy boczne elementy aparatów zapłonowych z gazetki 19 do naszego silnika, który składaliśmy już w poprzednich częściach. Detale umieszczamy w jedynych otworach na bokach aparatów zapłonowych. Radzę zwrócić szczególną uwagę na równomiernym wkładaniu oraz rozpoczęcie od tego czarnego elementu, ponieważ jest łatwo go wykrzywić. W drugim aparacie zapłonowym montaż nie poszedł tak łatwo. Powodem tego były pozostałości produkcyjne plastiku na jednym z trzpieni. Oczyszczanie pensetą załatwiło sprawę. Gazetka numer 20 ukończona. Przechodzimy do składania z gazetki 21. Koło przednie lewe, część pierwsza. Zaczynamy od nałożenia obręczy wewnętrznej. Dopasowujemy otwór do trzpienia. Obręcz musi dojść do końca z każdej strony. Na środku umieszczamy piastę typu B. Według instrukcji powinniśmy pod nią podłożyć taśmę dwustronną. Na piastę typu B nakładamy piastę typu A.
Zrobiłem szybkie przejście do końcowego etapu montażu szprych typu B, ale spokojnie, zaraz wrócimy do początku. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że unikam klejenia elementów. W tym przypadku postanowiłem wszystko zamontować na sucho, bez kleju, bez taśmy. Nie polecam takiego rozwiązania. Zacznijmy raz jeszcze. Pod piastami na środku dalej nie ma żadnej taśmy czy kleju, ale dłuższe końce szprych typu B delikatnie moczę w kleju. Szprychy wsadzamy w piastę w co drugi otwór. Zaznaczyłem to kolorem czerwonym na obrazku poglądowym. Co kilka szprych nakładam dodatkowy klej z góry, aby mieć pewność, że sytuacja z uciekającymi szprychami się nie powtórzy. Skończone. Teraz zamontujemy dłuższe szprychy, a w tych wolnych miejscach. Na piaście będzie to wyglądać w następujący sposób. Również montujemy z zachowaniem jednego wolnego otworu. Nie wiem czemu, ale wkładanie szprych w tę stronę jest dla mnie większym wyzwaniem.
Wszystkie szprychy typu A zostały zamontowane. Na koniec zamontujemy obudowę szprych. Musimy dopasować czarną strzałkę do mniej widocznej strzałki na obręczy wewnętrznej oraz 4 wystające trzpienie do otworów. Składanie numer 21 zakończone. Ostatnie składanie na dziś. Gazetka 22 i kolejne elementy koła lewego. Wracamy do naszego koła i montujemy kolejne szprychy. Również będę używał kropelki do mocowania szprych. Na ilustracji poglądowej przedstawiam otwory, do których zamocujemy szprychy typu A z gazetki 22. Te miejsce oznaczyłem kolorem niebieskim. Po zamontowanych szprychach typu A montujemy kolejną obudowę szprych. Ten element również ma strzałkę, która wyznacza kierunek montażu. Dziwne, że nie wspomnieli o tym w instrukcji. Przykręcamy na 2 śrubki typu B.
Po dzisiejszym składaniu zostajemy z piastą typu C, którą wykorzystamy w przyszłych złożeniach. A oto elementy, które udało nam się dzisiaj złożyć. A tak prezentują się wszystkie dzisiejsze złożone elementy. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze wspólne składanie, bo montaż w pojedynkę jest nudny jak picie z lustrem. Trzymajcie się, cześć!